Cześć! Opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o tonizacji i o tonikach. Tak naprawdę dużo się słyszy o tym, że toniki są takie niezbędne, że to jest niezbędny element pielęgnacji, że bez tego nasza skóra w ogóle nie poradzi sobie, aby dojść do prawidłowych wartości pH. No ale właśnie, czy faktycznie tak jest? Jak oglądaliście mój film poprzedni o pH naszej skóry, no to myślę, że mogliście już sobie zadać właśnie takie pytanie, czy faktycznie ta nasza skóra nie da rady z przywróceniem właściwego pH? No właśnie, tę odpowiedź znajdziecie właśnie w tym filmie. Zaczynając od tego, co to w ogóle jest tonik, to jest tak naprawdę taki preparat, który właśnie ma regulować nasze pH. Ma doprowadzić nasze pH skóry do takiego lekko kwasowego, czyli takiego naturalnego, które powinniśmy mieć. Natomiast również kiedyś uważano, że tonik powinien domywać jakieś resztki makijażu. No, dzisiaj zdecydowanie wiemy, że to nie jest jego funkcja. Mamy dwuetapowe oczyszczanie twarzy, mamy naprawdę super produkty do mycia twarzy, więc tonik absolutnie tej funkcji nie powinien spełniać i nie powinniśmy go do tego stosować, a już na pewno nie do demakijażu, a wciąż niekiedy jeszcze się z tym spotykam, że niektórzy mylą tonik właśnie z takim płynem do demakijażu. Co prawda w niektórych tonikach wciąż jeszcze możemy znaleźć jakieś takie delikatne środki myjące, ale ich zawartość jest naprawdę minimalna i nie powinna szkodzić zdrowej skórze, chociaż też są skóry, którym może to szkodzić. Natomiast jego główna funkcja to przywracanie prawidłowego pH skóry. Ponadto również dzisiaj tonik ma taką funkcję pielęgnacyjną i jest takim troszeczkę, można byłoby powiedzieć, esencją, delikatnym serum przed kolejnymi krokami pielęgnacyjnymi, więc naprawdę jeżeli połączyć te dwie rzeczy, no to jest to super produkt pielęgnacyjny i jak najbardziej można z niego skorzystać. No ale właśnie takie podstawowe pytanie, czy jest konieczny? No, nie do końca. Tak naprawdę, jeżeli mamy zdrową skórę bez problemów, która na przykład nie ma trądziku, właśnie takiego wysypu, no to tak naprawdę znaczy to z reguły, jeżeli mamy dodatkowo jeszcze odpowiednio nawilżoną skórę, bariera hydrolipitowa jest w porządku, no to też najprawdopodobniej nasza skóra dobrze radzi sobie z tym przywróceniem pH prawidłowego, tego lekko kwasowego, po umyciu wodą, po umyciu odpowiednimi środkami myjącymi. Więc ten tonik nie jest niezbędny w takiej sytuacji, ale jest takim miłym dodatkiem, taką dodatkowym krokiem tak naprawdę pielęgnacyjnym. Natomiast skóry, które źle reagują i te pH nie wraca w odpowiednim czasie na właściwe tory, że tak powiem. Często są to właśnie skóry problematyczne, skóry mocno przesuszone, no to wtedy rzeczywiście można byłoby rozważyć używanie takiego toniku, żeby szybciej po prostu ta skóra do tego właściwego pH po umyciu twarzy doszła. Więc wtedy jak najbardziej tak. Natomiast skupmy się na tych właśnie kwestiach pielęgnacyjnych, ponieważ ja przyznam szczerze, że sama bardzo długi czas nie używałam toniku i w ogóle nie czułam takiej potrzeby. Natomiast później był taki moment, że spróbowałam i naprawdę w kilku się zakochałam, ponieważ rewelacyjnie dodatkowo nawilżały moją skórę i zauważyłam niesamowite efekty, że ona właśnie stała się bardziej odżywiona, nawilżona. Łatwiej też te kosmetyki później były nakładane na taką lekko wilgotną skórę, więc podam Wam tutaj kilka właśnie takich przykładów. Natomiast zanim przejdziemy do przykładów, no to polecę Wam takie dwie formy, w jakich warto toniku używać, a mianowicie albo forma taka lekko żelowa, którą możemy nałożyć na palce i nałożyć na twarz, czyli bez użycia waciku, albo forma w atomizerze, czyli po prostu psikamy naszą twarz i w ten sposób czekamy, aż się tonik wchłonie i wtedy przystępujemy do kolejnych kroków pielęgnacyjnych. To są takie dwie najlepsze formy, aby uniknąć dodatkowego jeszcze pocierania wacikiem. Ja pewnie nagram jeszcze taki film właśnie o ogólnej pielęgnacji twarzy i też powiem Wam, dlaczego zbyt mocne takie pocieranie wacikami, zbyt częste, nie jest wskazane. Tak naprawdę to dodatkowo jeszcze może podrażnić naszą skórę. Więc jeżeli możemy, no to są takie dwie formy, które uważam, że są świetne, jeżeli chodzi właśnie o tonik i możemy w ten sposób go nakładać, czyli po prostu palcami albo w tym atomizerze, czyli psikamy na twarz. Te toniki, które ja polecam,
To są toniki, które rzeczywiście widziałam efekty, głównie jeżeli chodzi o takie nawilżenie skóry, ale również o takie łagodzenie jakichś stanów zapalnych, zmian takich właśnie trochę trądzikowych, kiedy miałam swoje problemy skórne. Więc pierwszy z nich to będzie taki tonik z firmy Uzdrowisko. Jest to bardzo fajna firma, która ma wiele takich naturalnych kosmetyków z bardzo ciekawymi składami. No i właśnie mają między innymi 2 takie toniki właśnie bezwacikowe, które przypominają taką esencję, takie lekkie serum i po nich naprawdę automatycznie takie nawilżenie, zmiękczenie skóry obserwuję. I pierwsza wersja to jest taka wersja z fiołkiem trójbarwnym, który działa właśnie bardzo dobrze na jakieś takie trądzikowe, problematyczne skóry. Tam też jest kwas hialuronowy, wiele różnych innych składników, ale właśnie on ma taką funkcję troszeczkę taką powlekającą. A drugi z nich to jest ekstraktem z naparem z nagietka. No i też dodatkowo tam jest oczywiście kwas hialuronowy i syrop węglowodanowy. I właśnie on też tak zmiękcza, otula tą skórę, że naprawdę mamy taki już pierwszy efekt pielęgnacyjny. I po tym naprawdę rewelacyjnie nakłada się pozostałe kosmetyki. A kolejna firma, którą mogę Wam polecić, to jest firma Bandy, która ma też bardzo ciekawy tonik w atomizerze i tam mamy na przykład dodatek trehalozy, czyli taki bardzo silny składnik nawilżający. Ten tonik z Bandy, który jest w mgiełce, ma również oprócz tej trehalozy również syrop kukurydziany, który działa tak troszeczkę łagodząco. No i dodatkowo mamy taki kompleks z kwasem mlekowym, który ma właśnie wspierać nasz mikrobiom. Także jak widzicie, mamy też tutaj funkcję taką wspierającą mikrobiom. Nasze pH jest przywrócone do ładu i składu. No i dodatkowo naprawdę fajnie nas też złagodzi i nawilży. Kolejny, który mogę Wam polecić, to jest tonik z marki Sylveco, konkretnie Wianek, ta wersja. Również jest to w takiej mgiełce atomizerze i tutaj mamy przede wszystkim pantenol, który działa troszeczkę łagodząco. Dodatkowo mamy też tutaj kwas laktobionowy, który działa również nawilżająco i też jest bardzo łagodny, więc się nada praktycznie do każdego typu skóry. I naprawdę też jest to fajny, taki delikatny tonik, który jest bardzo przyjemny i jest to takie, powiedziałabym, orzeźwienie dla skóry z rana na przykład, czy na wieczór po wieczornym demakijażu. No i jeszcze jeden, który używałam i mogę Wam polecić, to jest głównie dla takiej cery właśnie problematycznej, ponieważ jest to tonik z firmy Duetus. On tutaj akurat jest nakładany na wacik, więc to jest troszeczkę inna forma niż polecałam wcześniej, natomiast jest wart uwagi, ponieważ ma bardzo też ciekawy skład i rzeczywiście działa, łagodzi te zmiany. Mamy tutaj takie ziele o takiej śmiesznej nazwie, jest to ziele pięciornika gęsiego i te ziele ma za zadanie właśnie ściągać troszeczkę skórę, ściągać te pory, zwężać, regulować też pracę gruczołów łojowych, regulować nasze sebum, więc bardzo fajnie dla cer takich tłustych, właśnie trądzikowych, problematycznych. No i też tutaj mamy dodatek kwasu laktobionowego, więc też dodatkowe takie złagodzenie, no i nawilżenie. Także to są toniki, które Wam serdecznie polecam, które stosowałam sama i naprawdę widziałam te efekty, więc tak jak mówię, jeżeli macie cerę nieproblematyczną, która dobrze sobie radzi z tym przywróceniem pH skóry po umyciu, stosujecie prawidłową pielęgnację, no to możecie zrezygnować z tej funkcji, z tego kroku pielęgnacyjnego, jakim jest tonizacja. Natomiast powiem Wam, że naprawdę warto. Sama po sobie widziałam, że no, ta pielęgnacja jakby na sile, że tak powiem, wzięła, ponieważ rzeczywiście ta skóra była bardziej odżywiona i nawilżona. Natomiast nie ma takiej konieczności. Z kolei jeżeli macie skórę problematyczną, która nie do końca radzi sobie właśnie z tym powrotem do prawidłowego pH, macie skórę mocno przesuszoną, albo macie właśnie te zmiany różne trądzikowe, wyskakuje Wam co jakiś czas coś, no to zwróćcie uwagę przede wszystkim na środki myjące oczywiście, które stosujecie, ale spróbujcie również zastosować odpowiedni dobrany dla Was tonik i wtedy zobaczcie, czy może to nie jest przyczyną i może wtedy te Wasze zmiany się złagodzą. Także dajcie znać, czy któryś z tych toników sami stosowaliście, czy są Wam znane, czy widzieliście po nich efekty. Natomiast ja dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki. Pa!